W tym filmie przedstawię garść wybranych informacji o Marienburgu, mieście w świecie Warhammera Fantasy. Przedstawione na filmie ujęcia wideo mają jedynie charakter poglądowy i zostały dobrane z dużą dozą artystycznej swobody. Marienburg jest jednym z największych miast Starego Świata i jednocześnie jego największym portem handlowym. Miasto jest zlokalizowane na ujściu rzeki Rake, w regionie znanym jako Jałowe Krainy lub Pustkowia. Nazwa tego miejsca nie jest przypadkowa, ponieważ są to tereny jałowe o niesprzyjającym klimacie. Znaczny obszar pokryty jest torfowiskami i mokradłami, nad którymi często unosi się gęsta mgła. Stąd też większość populacji Pustkowi skupiona jest w Marienburgu. Marienburg jest miastem wielkiego bogactwa handlowego, ale także niezliczonych intryg, knowań i niekończącej się biurokracji. Nie trudno tu spotkać przedstawicieli większości ludzkich państw, w tym z najbardziej odległych zakątków, jak Cathay, Nippon oraz Ind, ale także wysokie elfy. Zarówno Imperium, jak i Bretonia mają zakusy na włączenie Marienburga do granic swych państw. Ale od momentu uzyskania niepodległości od Imperium, uznanej przez obie strony w roku 2429, Marienburg wraz z pustkowiami jest samodzielnym państwem. Miasto zostało wybudowane na starożytnych ruinach elfickiego portu. Większość miasta zlokalizowana jest na wyspach unoszących się około 20 stóp nad poziomem wody, które zmniejsza się do około 10 stóp podczas wysokich przypływów. Panoramę miasta przecinają liczne kanały, stanowiące jedną z głównych arterii komunikacyjnych i nierzadko podróż łodzią jest szybszą alternatywą od zatłoczonych ulic. Wyspy są ze sobą połączone wieloma mostami, ale ponieważ przestrzeń jest ograniczona, nawet one są zabudowywane zwisającymi z obu stron strukturami. Praktycznie każdy wolny yard ziemi jest zabudowywany 4- lub nawet 5-piętrowymi budowlami, z których to wyższe piętra nierzadko są wysunięte nad uliczki, by zyskać trochę więcej przestrzeni. Rodowici Marienburczycy to ludzie pragmatyczni. Są otwarci na przybyszy, ale głównie ze względu na wiążące się z tym okazje do zarobku. Przerośnięta biurokracja i pogmatwane prawo nauczyły niejednego Marienburczyka bardzo praktycznego podejścia do życia, gdzie każdy człowiek może liczyć tylko na siebie. Większość problemów w Marienburgu można rozwiązać pieniędzmi. To też nie dziwne, że zarobek jest nie tylko sposobem na życie, ale wręcz jego sensem. Marienburczycy, podobnie zresztą jak praktycznie każdy inny naród w świecie Warhammera, są bardzo pobożni, ale i w tej kwestii przejawia się ich pragmatyczność. Marienburczycy mówią w Rejkspilu, ale ich akcent i sposób mówienia pozwala bardzo łatwo odróżnić ich od mieszkańców Imperium. Są oni także bardziej ekspresyjni i dużo gestykulują, ale nie przebierają w słowach. W przeciwieństwie do Tilańczyków i Bretończyków, wypowiedzi Marienburczyków są treściwe i bezpośrednie. Potrafią być także sarkastyczni i kąśliwi. Oficjalnym ustrojem Marienburga jest demokracja, oczywiście w cudzysłowie. W praktyce jest to plutokracja, gdzie rządzącą elitą są najbogatsze i najbardziej wpływowe rody kupieckie w mieście, połączona z rozrośniętą, niemalże groteskową biurokracją. Najważniejsze decyzje polityczne, ekonomiczne i militarne są podejmowane przez dyrektorat, w skład którego wchodzą arcykapłani Mannana, Hendryka, Wereny i Szalii, rektor Kolegium Nawigacji i Magii Morza oraz 10 przedstawicieli rodów kupieckich. W Marienburgu oficjalnie istnieje również parlament, zwany Staatsrat, składający się z 2 izb, ale ich władza jest jedynie pozorna i tworzy iluzję faktycznej demokracji. Spośród 10 przedstawicieli rodów co roku wybierany jest jeden przedstawiciel znany jako Stadtholder. Jest to funkcja w dużej mierze ceremonialna. Chociaż przewodzi posiedzeniom dyrektoratu,
głosuje tylko w przypadku remisu i to zazwyczaj na korzyść interesów rodów kupieckich. Oficjalnie jest dowódcą Straży Miejskiej, Rzecznej, milicji i najemników, ale w rzeczywistości zadania te zwykle są powierzane innym dowódcom. Stadtholder przyjmuje także zagranicznych dygnitarzy i reprezentuje miasto na różnych ceremoniach państwowych. Prawdopodobnie jedną z najważniejszych zalet tego stanowiska jest dostęp do codziennych raportów marienburskich tajnych służb, znanych jako wędrowcy mgły. Codzienne funkcjonowanie bardziej przyziemnych struktur leży w rękach niezliczonych delegatur, komitetów i zarządów. Biurokracja jest tak rozrośnięta, że w mieście wykształciła się kasta prawników, którzy zręcznie manewrują w tej gęstwinie zachodzących na siebie kompetencji, sprzecznych regulacji i papierologii poszczególnych gildii i zarządów. To wszystko wynika najczęściej z jednego – dążenia do zabezpieczenia stałego i jak najwyższego finansowania ze skarbca miasta. Łapówkarstwo i nepotyzm są na porządku dziennym. Walutą Marienburga jest złoty gulden wraz z drobniejszymi monetami, szylingiem i pensem. 1 gulden odpowiada wartości imperialnej złotej korony, a cały system liczenia waluty bazuje na imperialnym standardzie. Na monetach wybijana jest pieczęć miasta, czyli syrena trzymająca w jednej ręce mieszek z monetami, a w drugiej miecz. Podstawą dochodu miasta są niezliczone podatki, opłaty i cła z handlu oraz wszelakiej działalności towarzyszącej. Praktycznie całość jakiejkolwiek dochodowej działalności w Marienburgu podlega gildiom. Ich liczba w mieście wynosi około 100 i zrzeszają one praktycznie wszystkich mieszkańców miasta. Wszystko, co przynosi dochód, podlega odpowiednim regulacjom, wymaga oficjalnych pozwoleń i jest skrupulatnie liczone i księgowane. W mieście funkcjonuje giełda importowo-eksportowa, zarządzana przez gildię kupców. Jest to prawdopodobnie jedno z najważniejszych miejsc w Marienburgu, chociaż dla niewtajemniczonych może wyglądać raczej jak dom szaleńców. Podczas godzin otwarcia w środku zawsze znajduje się tłum przekrzykujących się maklerów, żądnych jak najdrożej sprzedać swój towar oraz jak najtaniej kupić cudzy. W tym miejscu można kupić i sprzedać praktycznie każdy rodzaj legalnego towaru. Miasto pobiera 2% podatek od każdej transakcji. Do tego za każdym razem dochodzą opłaty dla agentów i pośredników, obowiązkowe opłaty notarialne oraz donacje na kult Henryka. Podobnie do większości nacji Starego Świata, w Marienburgu panuje politeizm. Najbardziej rozpowszechniony jest kult Mannana, boga mórz i oceanów, co naturalnie jest związane z dużym uzależnieniem miasta od żeglugi morskiej. Drugim co do wielkości jest kult Henryka, boga kupców i handlarzy. Poza nimi duże znaczenie mają kulty Wereny, Szalei i Ranalda. W mieście można jednak spotkać wyznawców niemalże wszystkich bogów panteonu Starego Świata. Kult chaosu jest zakazany i tępiony przez łowców czarownic. Zupełnie normalnym jest, że Marienburczyk będzie się modlił do Boga, którego patronat w danej chwili jest najbardziej pożądany. Tak więc na przykład student przed egzaminem będzie gorliwie modlił się do Wereny, ale już wieczorem grając w karty w pobliskiej tawernie będzie się zwracał do Ranalda. W tej kwestii Marienburczycy nie odbiegają zanadto od reszty Starego Świata. Jednym z najczęściej występujących przestępstw jest przemyt. Ma to dwie strony. Z jednej szmuglerzy próbują ominąć liczne podatki i cła, które są nakładane na każdym możliwym etapie i przez praktycznie wszystkie szczeble biurokratów. Drugim typem przemytników są ci, którzy przewożą nielegalne towary. Poza tym oczywiście na porządku dziennym są rozboje i kradzieże, szczególnie w mniej majętnych dzielnicach. Przestępczość ma zarówno charakter niezorganizowany, jak i również przybiera formę potajemnych zagrywek między rodami kupieckimi. Za utrzymanie spokoju i przestrzeganie prawa na ulicach
odpowiadają wartownicy zwani czarnymi czapkami, od noszonego przez nich obszernego, czarnego nakrycia głowy. Ale w mieście istnieje również Straż Rzeczna, pilnująca spokoju na wielu miejskich kanałach oraz rzece Rejk, której ujście do morza znajduje się w Marienburgu. Jak ze wszystkim innym w tym mieście, ich kompetencje na siebie zachodzą i często dochodzi do sprzeczek w kwestii jurysdykcji, jak chociażby w przypadku schwytania przestępców w tunelach kanalizacyjnych, które niektórzy funkcjonariusze Straży Rzecznej luźno interpretują jako część kanałów wodnych, oczywiście ku irytacji czarnych czapek. Dodatkowo każda z 10 rodzin ma prawo do utrzymywania stałej milicji. Zadaniem tych sił jest przede wszystkim obrona własności i interesów danego rodu, ale mają one możliwość dokonywania aresztowań i wydawania przestępców w ręce straży, gdy zajdzie taka sposobność. W Marienburgu funkcjonują także łowcy czarownic, ale zgodnie z obowiązującym prawem każdy łowca musi posiadać oficjalną licencję, a do tego nałożone są ogólne zasady postępowań karnych wobec podejrzanych osobników. Marienburg nie utrzymuje stałej, profesjonalnej armii w takim rozumieniu jak poszczególne prowincje imperium. Zamiast tego miasto polega na straży miejskiej i milicji poszczególnych domów kupieckich. Ze względu na znaczny potencjał obronny miasta, wynikający z położenia, wielkości oraz jego potężnych murów, kusze stanowią ważny element uzbrojenia. W przypadku wystąpienia otwartych konfliktów zbrojnych, władze miasta wolą korzystać z profesjonalnych najemników, nierzadko z Tilei. Kompania tileańskich kuszników jest nawet zatrudniona na stałe do garnizonu fortecy więzienia na wyspie Riker. Podobnie sprawy wyglądają na morzu. Miasto polega na prywatnych flotach poszczególnych domów, jak również na sojuszu z morskimi elfami, dysponującymi własną flotą. Warto zauważyć, że od momentu secesji od Imperium i uzyskaniu niepodległości Marienburg praktycznie nie prowadził żadnej otwartej wojny, zamiast tego polegając na swojej potędze dyplomatycznej i ekonomicznej.